Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was bardzo praktyczną lekcję. Nauczycie się, jak zbudować 700 zdań po polsku, poprawnych gramatycznie zdań. Poznacie bardzo ważną strukturę gramatyczną w języku polskim, która nazywa się biernik. Biernik to jest jeden z polskich przypadków. Przypadek to jest case po angielsku. Używamy biernika non-stop, cały czas. Kiedy mówicie, mam problem, chcę kawę, widzę Adama, piję piwo, to używacie biernika. Druga część tej lekcji jest dostępna na mojej stronie w sekcji Member Area. To jest bezpłatne. Nie musicie nic płacić, tylko się zalogować. Tam jest nie tylko druga lekcja wideo, ale też ćwiczenia do tej lekcji teraz i lekcji na mojej stronie. Będziecie mogli ćwiczyć, praktykować to, czego się nauczyliście. Będę mówić po polsku, ale mówię powoli i używam prostych struktur. Pamiętajcie, że możecie też włączyć na YouTubie angielskie napisy albo polskie napisy. Oglądasz to wideo, bo chcesz lepiej mówić po polsku, prawda? Dlatego zapraszam Cię na kursy online do mojej szkoły. Kliknij link w opisie filmu i skontaktuj się ze mną. Bezpłatnie sprawdzę Twój poziom języka polskiego i wybiorę dla Ciebie najlepszy kurs. Pierwsza lekcja jest gratis, więc będziesz mieć możliwość, żeby zobaczyć, jak fajne są nasze kursy. Uwaga, uwaga! Zaczynamy lekcję. Najpierw pokażę Wam 12 zdań z biernikiem, ale musimy zrobić jeszcze jedno ćwiczenie. Tutaj widzicie 12 słów, 12 rzeczowników, które będą w tych zdaniach. Które z tych rzeczowników są rodzaju męskiego, masculine? Które słowa tutaj są rodzaju męskiego? Jest ich 6. Proszę pomyśleć. To są słowa brat, chłopak, komputer, kot, samochód i telefon. Które z tych słów są rodzaju żeńskiego, feminine? Są 3 takie słowa. Proszę pomyśleć. Te słowa to kawa, siostra, żona. No i które słowa są rodzaju nijakiego? Oczywiście te 3. Dziecko, mieszkanie i wino. Dlaczego to mówię? Dlaczego to jest ważne? Bo rodzaj męski, żeński i nijaki to podstawa, baza, fundament języka polskiego. Jeśli nie wiecie, czy słowo jest rodzaju męskiego, żeńskiego czy nijakiego, nie możecie potem budować dobrych
struktur. Jeśli wiecie, które słowa mają rodzaj męski, żeński i nijaki, to super, świetnie. A jeśli chcecie się nauczyć, to mam dla Was kurs wideo, gdzie mówię wszystko o tych strukturach gramatycznych, o rodzaju męskim, żeńskim i nijakim. Ta forma, ten case, przypadek, nazywa się mianownik. Ten kurs wideo nazywa się Ultimate Guide to Polish Cases Part 1. Link do tego kursu jest w opisie filmiku. Jest tam dużo lekcji wideo i ćwiczenia do każdej lekcji. Nauczycie się wszystkiego krok po kroku i nie będziecie mieli z tym żadnego problemu. No dobrze, wracamy do naszych słów i budujemy zdania. Zobaczcie, mamy takie zdania. Mam komputer, mam samochód, mam telefon. Mam brata, mam chłopaka, mam kota. Mam kawę, mam siostrę, mam żonę. Mam dziecko, mam mieszkanie, mam wino. Widzicie, kiedy mamy czasownik mam, to niektóre słowa mają identyczną formę. Na przykład komputer, mam komputer. Dziecko, mam dziecko. Ale niektóre słowa mają inną formę. Brat, mam brata. Siostra, mam siostrę. I właśnie z czasownikiem mieć to jest forma bez okolicznika, to have, a forma ja to jest mam. I kiedy mówimy mam, to potem używamy struktury gramatycznej, która nazywa się biernik. Jak to wygląda? Najpierw zobaczmy przykłady z rodzajem żeńskim. Mówimy kawa, ale mam kawę. Siostra, mam siostrę. Żona, mam żonę. W bierniku słowa rodzaju żeńskiego nie mają końcówki a, ale mają końcówkę e. Na końcu tę literę czytamy jak e. Nie mówimy mam kawę, mówimy mam kawę. To jest poprawne i naturalne. Jeśli chcesz uczyć się polskiego online w świetnej atmosferze, to zapraszam Cię na kursy do mojej szkoły. Dostaję fantastyczny feedback o moich nauczycielkach. Zobaczcie sami. Kliknij link w opisie filmu i umów się na bezpłatne sprawdzenie poziomu. Ze mną! Zapraszam! Tak możecie budować więcej zdań z rzeczownikami w rodzaju żeńskim. Na przykład woda, mam wodę. Herbata, mam herbatę. Dziewczyna, mam tak, dziewczynę. Mam dziewczynę. Tak mówimy po polsku. I uwaga, uwaga. Są też słowa, które kończą się na a, ale są rodzaju męskiego. Na przykład tata, kolega, dentysta. One funkcjonują, działają tak samo w bierniku. Mówimy tata, mam tatę. Kolega, mam kolegę. Dentysta, mam dentystę. A teraz słowa rodzaju nijakiego. Mówimy dziecko, mam dziecko. Mieszkanie, mam mieszkanie. Wino, mam wino.
Tutaj formy są identyczne. Nic się nie zmienia. Wszystko jest tak samo. To nie jest skomplikowane. Tak samo możecie budować formy z innymi słowami rodzaju nijakiego. Na przykład jedzenie mam jedzenie. Piwo mam piwo. Mleko mam mleko. To nie jest nic trudnego. A teraz słowa rodzaju męskiego. Komputer mam komputer. Samochód mam samochód. Telefon mam telefon. Brat mam brata. Chłopak mam chłopaka. Kot mam kota. Słowa komputer, samochód, telefon mają tutaj taką samą formę, ale słowa brat, chłopak, kot mają inną formę. Na końcu mają a. Jaka jest różnica? Dwie kategorie. Kategoria numer 1. Komputer, samochód, telefon. Kategoria numer 2. Brat, chłopak, kot. Pierwsza kategoria to obiekty. To nie żyje. Druga kategoria żyje. Brat żyje. Chłopak żyje. Kot żyje. Jeśli to żyje, to dodajemy a. A jeśli nie żyje, forma jest identyczna, ale to działa tylko w rodzaju męskim. Tak budujemy inne zdania z rzeczownikami rodzaju męskiego. Na przykład problem. Problem żyje czy nie żyje? Nie żyje. Forma jest identyczna. Mam problem. Nauczyciel żyje czy nie żyje? Żyje. Dlatego mówimy mam nauczyciela. Kuzyn żyje czy nie żyje? Żyje. Mam kuzyna. Dom żyje czy nie żyje? Nie żyje. To samo. Mam dom. Tutaj będziemy mieć dużo nieregularnych słów. Będziemy mówić mam laptopa, albo mam Facebooka, mam Mercedesa. Facebook, laptop, Mercedes nie żyją, ale tak mówimy. O tych wszystkich nieregularnych słowach będę mówić w następnej lekcji. Będzie ona dostępna za tydzień. Jeszcze raz podsumowanie końcówek. W bierniku mamy różne końcówki i to zależy, czy słowo ma rodzaj męski, żeński czy nijaki. Tutaj widzicie tabelkę. Podobne tabelki są w książkach do języka polskiego. Jak to czytać? Zobaczcie. Najpierw musicie wiedzieć, czy słowo ma rodzaj męski, żeński czy nijaki. Jeśli słowo ma rodzaj męski, to musicie pomyśleć, czy żyje, czy nie żyje. Kiedy nie żyje, wtedy słowo ma taką samą formę. Telefon, mam telefon. Ale kiedy żyje, to mamy końcówkę a. Brat, mam brata. Kiedy słowo ma rodzaj żeński, to jest końcówka e. Na przykład siostra, mam siostrę. Usuwamy a, dodajemy e, ale czytamy jak e. Mam siostrę. W rodzaju nijakim forma jest taka sama jak w mianowniku. Na przykład dziecko, mam
dziecko. Oczywiście te końcówki, te formy działają nie tylko, kiedy jest czasownik mam. Jest bardzo, bardzo dużo czasowników, które łączą się z biernikiem. Są to na przykład czasowniki lubić, kochać, widzieć, znać, kupować, chcieć i wiele, wiele innych. Przygotowałam dla Was PDF, darmowy PDF, gdzie jest 60 czasowników, które łączą się z biernikiem. Jeśli macie 60 czasowników i 12 rzeczowników, możecie zbudować 700 zdań po polsku. To jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczna struktura i myślę, że jeśli uczycie się polskiego już kilka miesięcy albo dłużej, to na pewno znacie więcej niż 12 rzeczowników. Więc będziecie mogli zbudować tysiące zdań po polsku. Na przykład nie tylko mam kawę, ale lubię kawę, kocham kawę, kupuję kawę, chcę kawę i wiele innych zdań. Podsumowanie. Są czasowniki, z którymi łączy się struktura gramatyczna, która nazywa się biernik. Z tymi czasownikami rzeczowniki mają specjalne formy. Słowa rodzaju nijakiego i słowa rodzaju męskiego, które nie żyją, mają identyczne formy. Dziecko, mam dziecko, samochód, mam samochód. Jeśli słowo jest rodzaju męskiego i żyje, to dodajemy a. Brat, mam brata. A jeśli słowo jest rodzaju żeńskiego, to ma końcówkę e. Siostra, mam siostrę. Ale jak powiedzieć mam nowego samochód, mam nowy samochód, mam nową samochód? O tym mówię w mojej lekcji, która jest dostępna na mojej stronie. Link do tej lekcji jest w opisie filmu. Musicie tylko się zalogować. Tam będzie lekcja wideo i ćwiczenia o bierniku. Jeśli jeszcze tu jesteś, jeśli nadal oglądasz tę lekcję, to znaczy, że jest ona dla Ciebie praktyczna. Proszę więc o wsparcie mojego kanału, żebym mogła nagrywać więcej takich lekcji. Najlepiej wesprzesz mój kanał, kiedy kupisz jeden z moich kursów wideo. Pomożesz mi i poprawisz swój polski. Link do kursów wideo jest w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej lekcji. Pa, pa!